dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu historię Olega Zakirowa, majora z KGB, który w swoim śledztwie w sprawie zbrodni katyńskiej dokonał wielu kluczowych ustaleń, za co później został zwolniony ze służby. Obawiając się zemsty swoich kolegów z KGB, uciekł do Polski. Ta jednak nie wyciągnęła do niego pomocnej dłoni. Przez wiele lat o Olegu Zakirowie, majorze z KGB, który uciekł do Polski w obawie przed zemstą swoich kolegów, nikt nie słyszał. Zrobiło się o nim głośno dopiero w 2010 roku, gdy ukazała się jego autobiograficzna książka opowiadająca o jego dramatycznych losach. I dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, że Zakirow to człowiek, który poświęcił swoją karierę w KGB dla prawdy o zbrodni w Katyniu. Z tego właśnie powodu uciekł do Polski, w której został żebrakiem, walczącym każdego dnia o swoje przetrwanie. Ale gdy poznaliśmy jego historię z jego autobiograficznej książki, poczuliśmy spory wstyd, że nasze państwo zachowało się tak nikczemnie wobec kogoś, kto zasłużył na jego wdzięczność za to, czego dla niego dokonał. Historia Olega Zakirowa zaczęła się w 1952 roku w uzbeckim Andiżanie, gdzie przyszedł na świat. Urodził się jako Oleg Chałchodżajew w rodzinie ziemiańskiej o uzbecko-rosyjskich korzeniach. Bolszewicka Rosja pozbawiła jego rodzinę nie tylko majątku, ale też i pozycji społecznej. W Andiżanie Zakirow spędził swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Jego marzeniem od dziecka były studia prawnicze, ponieważ chciał zostać prokuratorem i ścigać przestępców. Ale w skorumpowanej sowieckiej rzeczywistości, gdzie wszystko zależało od łapówek i układów, szansa na spełnienie się tego marzenia była niewielka. O wszystkim zdecydował przypadek. Wskutek licznych skarg na tryb rekrutacji studentów na Wydział Prawa Uniwersytetu w Taszkencie, na polecenie specjalnej komisji, która przyjechała z Moskwy, zorganizowano dodatkowy nabór i Zakirowowi dopisało szczęście. Został studentem prawa na Taszkenckim Uniwersytecie. Po ukończeniu studiów postanowił jednak zmienić swoje plany i wybrał pracę w KGB, która wydawała mu się bardziej prestiżową. W rezultacie tego w 1975 roku trafił do Wydziału Śledczego Oddziału KGB w Urgenczu. To właśnie wtedy zmienił swoje nazwisko i stał się Olegiem Zakirowem. Z Urgenczu przeniesiono go do oddziału KGB we Frunze w Republice Kirgizji, skąd w styczniu 1983 roku trafił do oddziału KGB w Smoleńsku. Wszędzie, gdzie pracował, było tak samo. Potworna korupcja, walki wewnętrzne i układy funkcjonariuszy KGB z lokalnymi kacykami i mafiozami. Pracując w Smoleńsku, Zakirow po raz pierwszy usłyszał o zamordowanych w czasie II wojny światowej polskich oficerach w Katyniu. To był ważny moment w życiu Zakirowa, który dopiero później przyniósł następstwa. W listopadzie 1984 roku Zakirowa wysłano do Afganistanu. Tam pełnił funkcję oficera śledczego w 40. sowieckiej armii, która walczyła z afgańskimi mudżahedinami. Zajmował się między innymi złodziejstwem, przemytem oraz wieloma innymi przestępstwami, jakich dopuszczali się sowieccy żołnierze w Afganistanie. W grudniu 1986 roku Zakirow powrócił do pracy w smoleńskim KGB, ale wtedy w Związku Sowieckim
zaczęła się epoka Michaiła Gorbaczowa, nowego sekretarza generalnego sowieckiej KPZR. Zapoczątkowana przez Gorbaczowa polityka głasności i pierestrojki wciągnęła również Zakirowa i bardzo szybko zderzyła go z ponurą sowiecką przeszłością. Stało się tak, gdy na podstawie dekretu Gorbaczowa uruchomiony został w Związku Sowieckim proces rehabilitacji ofiar sowieckiego systemu, w który to proces zaangażowano również KGB. Na polecenie przełożonych Zakirow zaczął wówczas przeglądać akta archiwalne NKWD i kierował wnioski do sądów o rehabilitację ofiar. To właśnie wtedy trafił na trop polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Zaczął więc poszukiwać żyjących jeszcze świadków tej zbrodni, docierając między innymi do emerytowanych funkcjonariuszy byłego NKWD. Nikomu nie odczytywano nic, niczego nie mówiono. Kajdanki i dawaj dalej. Zrozumiałem. Zwykle przy rozstrzeliwaniu obecny jest prokurator, wiecie o tym tak samo jak ja. A tu żadnych prokuratorów, żadnych osób postronnych, nikogo. Do tego, jak mówił Kobułow, żadnych postronnych świadków, żadnych żywych świadków być nie powinno. Ich zeznania skrupulatnie zapisywał. Te zeznania pozwalały na systematyczne rekonstruowanie przebiegu zbrodni w Katyniu. Zbrodnią w Katyniu Zakirow zainteresował również sowieckie media, które nagłośniły tę sprawę. O zebraniu ważnych dowodów w sprawie zbrodni katyńskiej Zakirow poinformował także sowieckich deputowanych, w tym między innymi profesora Andrzeja Sacharowa, który był wówczas takim sumieniem sowieckiego społeczeństwa. Dzięki temu zaczęła pękać zmowa milczenia wokół zbrodni w Katyniu. Ale z tego powodu Zakirow stał się wrogiem dla samego KGB, które rozpoczęło wobec niego szykany, chcąc go zastopować w dążeniu do prawdy w tej sprawie. To jednak nie zatrzymało Zakirowa w dociekaniu do prawdy. Docierał do kolejnych świadków zbrodni katyńskiej i skrupulatnie spisywał ich zeznania. Kopie tych zeznań wysyłał zaufanym dziennikarzom. Gdy jesienią 1989 roku jeden z nich postanowił przygotować artykuł na temat Katynia w dzienniku Moskowskie Nowosti, został on zablokowany na polecenie samego Gorbaczowa. Opublikowano go dopiero w kwietniu 1990 roku, gdy Gorbaczow oficjalnie już potwierdził fakt rozstrzelania polskich oficerów przez sowieckie NKWD. Zakirow kontynuował dokumentowanie prawdy o zbrodni katyńskiej. Wiosną 1990 roku nawiązał kontakt z polską dziennikarką Krystyną Kurczap-Redlich oraz polskim konsulem w Moskwie Michałem Żurawskim, przekazując im materiały ze swojego śledztwa w sprawie Katynia. Dzięki tym materiałom strona polska mogła wywrzeć nacisk na sowieckie władze, aby te uruchomiły formalne śledztwo w sprawie Katynia. I tak się rzeczywiście stało. We wrześniu 1990 roku Naczelna Prokuratura Wojskowa Związku Sowieckiego wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni w Katyniu. Nie zmieniło ono jednak coraz trudniejszego położenia Zakirowa. Przez kierownictwo smoleńskiego KGB był traktowany jako obcy element. Gdy został wezwany na Łubiankę do siedziby głównej KGB, usiłowano groźbami zmusić go do porzucenia sprawy Katynia. Po wizycie na Łubiance Zakirow już wiedział, że zostanie niebawem zwolniony. Kierownictwo smoleńskiego KGB szukało tylko formalnego powodu, aby tego dokonać. Ale zanim jeszcze do tego doszło, Zakirow został zaproszony do Polski. W czasie wizyty w Polsce przekazał polskim prokuratorom
kolejne cenne informacje na temat zbrodni w Katyniu. Wiosną 1991 roku Zakirow został zwolniony z KGB. Jako powód tej decyzji podano jego rzekomą schizofrenię. Poczuł się wtedy prawdziwie wolny, ale to poczucie bardzo szybko minęło, gdy zauważył, że jest ustawicznie śledzony. Od tej pory opiekę KGB czuł już wszędzie. Z powodu nacisków jego służby tracił kolejne miejsca pracy, ale nie poddawał się. Gdy jesienią 1991 roku Związek Sowiecki rozpadł się jak przysłowiowy domek z kart, Zakirow wierzył jeszcze w to, że jego los ulegnie odmianie, ale tak się nie stało. Zakirow zrozumiał wówczas, że w Rosji ludzi ze zbrodniczą sowiecką przeszłością jest więcej od tych, którzy chcą faktycznej demokratyzacji kraju. I dlatego nie chcą oni wyjaśnienia takich zbrodni jak Katyń. Ale pomimo tego dalej interesował się sprawą Katynia. Śledził oficjalne rosyjskie śledztwo w tej sprawie i to, co w ogóle dzieje się wokół sprawy zbrodni w Katyniu. Gdy w 1995 roku do Katynia przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa, Zakirow również tam przybył. Prezydencki minister Andrzej Zakrzewski, z którym rozmawiał, zapewniał go, że jeśli kiedykolwiek będzie potrzebował pomocy, może liczyć na Polskę. Te słowa mocno utkwiły w pamięci Zakirowa. Tymczasem jego sytuacja zaczęła się jeszcze bardziej pogarszać. Coraz częściej odbierał telefoniczne groźby. Przed odjazdem mnie chyba razy 3 grożono zabiciem. Jeden raz telefonicznie powiedzieli, jak pan nie ujedzie za 3 dni, to pana zabiją. Ale wtedy w Rosji zabijali codziennie ludzi. I Zakirow tę groźbę potraktował już poważnie. Chodziło bowiem o bezpieczeństwo jego i jego rodziny, które było mocno zagrożone. Złożył wniosek o polską wizę. Wprawdzie otrzymał ją, ale była to tylko wiza turystyczna. Na inną nie mógł liczyć. Wiosną 1998 roku wraz z żoną przyjechał do Brześcia, gdzie zamieszkał na jakiś czas. Po wielu perypetiach udało mu się w końcu wyjechać z Brześcia do Polski. Przybył do Łodzi, gdzie studiowała jego córka. Tam zamieszkał w wynajętym mieszkaniu. Ale bardzo szybko skończyły mu się pieniądze. Aby podjąć legalną pracę, rozpoczął starania o uzyskanie wizy pobytowej. To jednak okazało się niezwykle trudne. Usiłował spotkać się z ministrem Zakrzewskim, który kilka lat wcześniej w Katyniu zaoferował mu pomoc. Ten jednak nawet nie zechciał go przyjąć. Zakirow imał się wówczas różnych prac dorywczych, zazwyczaj na budowach. Wiele razy został oszukany przez swoich polskich pracodawców. Chciał za wszelką cenę uregulować swój status w Polsce, ale nie mógł tego zrobić, bo wszędzie spotykał się z obojętnością polskich urzędów i nieuprzejmością polskich urzędników. Nawet łódzki oddział Stowarzyszenia Rodziny Katyńskie odmówił mu udzielenia pomocy, pomimo tego, że był w tragicznej sytuacji. Popadł w straszliwą nędzę. Zaczął wtedy żebrać na ulicy. Aby jego rodzina mogła w ogóle przetrwać, zbierał resztki warzyw na łódzkich bazarach. Sięgnął egzystencjalnego dna. I wówczas zdarzył się kolejny przypadek w jego życiu. Odnalazła go stara znajoma, Krystyna Kurczap-Redlich, dziennikarka, którą poznał jeszcze w Smoleńsku. Oleg Zakirow bardzo ciężko
odpokutował za swoją wiarę w Polaków i w pomoc polską. Popadł rzeczywiście w kliniczną depresję. No, ważył już, naprawdę był na granicy życia i śmierci, ale dzięki temu, że publikował w Nowej Polszy, dzięki temu, że jego tekst ukazał się w Rzeczpospolitej, no i dzięki wreszcie temu, że udało się znaleźć wydawcę dla książki, którą miał napisać, to jakoś wrócił do życia. Opisała jego tragiczny los na łamach Gazety Wyborczej. I dopiero wtedy zaczęło się coś zmieniać w jego życiu. W maju 2002 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Nie musiał więc już dobijać się o kolejne przedłużenie swojego pobytu w naszym kraju. Tyle tylko, że nadal nie miał stałej pracy. Pomimo tego, że wiele osób deklarowało mu pomoc w tym zakresie. Nawet IPN, któremu dostarczył swoje materiały na temat Katynia, nie zdołał mu pomóc w tej sprawie. Jedyną propozycję pracy złożył mu przedstawiciel łódzkiej mafii. To w oczach Zakirowa ostatecznie skompromitowało polskie państwo. Tymczasem mijały kolejne lata. Zakirow przyzwyczaił się już do swojej sytuacji w Polsce. Wiedział, że nie może już liczyć na jej wdzięczność. Zachęcony przez przyjaciół napisał autobiograficzną książkę, którą zatytułował Obcy element. I dopiero ta książka wstrząsnęła opinią publiczną w Polsce. To musiało coś zmienić w jego życiu i zmieniło. Na Zakirowa posypały się nagrody i odznaczenia. Jego książka uznana została w 2010 roku za książkę historyczną roku w organizowanym przez IPN konkursie. Przyznano mu także państwowe odznaczenia. W 2010 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku IPN przyznał mu Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. O Zakirowie zaczęły pisać media, podkreślając jego wielką rolę w dochodzeniu do prawdy o zbrodni katyńskiej. Ale to wszystko nie mogło wyprzeć z jego pamięci wcześniejszych tragicznych doświadczeń z pobytu w Polsce. Oleg Zakirow zmarł 18 kwietnia 2017 roku i pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Łodzi. Tak zakończyła się historia naszego człowieka w KGB, który poświęcił swoją karierę, aby przybliżyć nas do prawdy o zbrodni w Katyniu. W moim następnym filmie przedstawię Państwu postać Stanisława Radkiewicza, szefa wszechwładnej bezpieki w stalinowskiej Polsce. Dowiecie się, dlaczego znalazł się na tym stanowisku i dlaczego gotów był zrobić wszystko dla swoich mocodawców. Ten film zatytułowałem Największa tajemnica życiorysu szefa komunistycznej bezpieki. 2 tygodnie temu na skrzynkę e-mailową kanału Zakazane Historie wpłynął list otwarty w sprawie poety Władysława Broniewskiego, którego wymieniłem w filmie zatytułowanym Jak Polacy kolaborowali z Sowietami. Ten list jest sygnowany między innymi przez znakomitych polskich artystów Irenę Santor, Stanisława Sojkę, Olgę Bończyk, Pawła Delonga i wiele innych osób. Poczytuję sobie za zaszczyt, że tak zacne grono ogląda filmy historyczne na moim kanale. Ale dlaczego przywołuję ten list? Otóż wyrażono w nim oburzenie, że zaliczyłem tak ważnego polskiego poetę do sowieckich kolaborantów. Zarzucono mi również manipulowanie faktami dotyczącymi wojennych losów Władysława Broniewskiego. Szanowni Państwo, Władysław Broniewski to poeta o skomplikowanej biografii, naznaczonej wieloma cierpieniami,
ale fakt jego kolaboracji z sowieckim okupantem we Lwowie jesienią 1939 roku jest opisany w literaturze przedmiotu i jest to sprawa bezsporna. W okresie, który omawiam w filmie, Broniewski publikował na łamach Czerwonego Sztandaru, organu prasowego sowieckiego okupanta, oraz uczestniczył w zebraniach, w czasie których potępiano i wyszydzano Polskę. Tego faktu nie zmienimy i tego zresztą nie kwestionują sami sygnatariusze tego listu. Proszą mnie jednak o to, abym przygotował odrębny film poświęcony osobie Władysława Broniewskiego, który bez wątpienia był poetą utalentowanym, w którego całym życiorysie jest wiele trudnych, wręcz tragicznych zdarzeń. No cóż, jest wielu innych rodzimych pisarzy, jak choćby Zbigniew Herbert, najwybitniejszy polski poeta XX wieku, którym należałoby poświęcić naszą uwagę. I dlatego zwracam się do Państwa, widzów mojego kanału, z zapytaniem, czy chcielibyście, abym przygotował taki 15-minutowy film o Władysławie Broniewskim? Bo to dla Was robię moje filmy. Dajcie proszę znać w komentarzach, a link do listu otwartego i mojej odpowiedzi w tej sprawie znajdziecie w opisie pod filmem. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.